Cześć siemaneczko, z tej strony Michał z kanału RGL Retro Gaming Laptop, a dziś, cóż, co to za kolos, którego tutaj mam na stole? Ten kolos, którego mam na stole, to Precision M90 Dell oczywiście. Jest to całkiem ciekawa maszyna, zwłaszcza dziś do retro grania jest to tak naprawdę maszyna z czasów schyłku do Windowsa XP i początku Windowsa Visty zarazem, więc no, wydaje mi się, że dość ciekawy temat. Dodatkowo tutaj w tym konkretnym egzemplarzu mamy też dwie licencje na dwa te systemy operacyjne. I generalnie, jeżeli sobie go otworzymy, no to możemy też zobaczyć, że mamy tutaj zarówno Windows XP, jak i Windows Vista, co potwierdzają naklejki licencyjne na spodzie tego właśnie kadłuba. Więc tym bardziej jest to dość ciekawy sprzęt. Jak widzicie, jest to też sprzęt, który jest mega wielki. Jest to 17-calowa kobyła, która naprawdę tutaj ma całkiem konkretne parametry. Jakie te parametry są, już sobie tutaj omówimy, natomiast na ten moment nie przedłużając, zaczynajmy, przyjrzyjmy się, jak on jest zbudowany, jak on wygląda i przejdziemy do technikaliów. Bryła laptopa jest naprawdę majestatyczna, a górna klapa daje radę. Pokazuje, że mamy do czynienia z czymś naprawdę klasy premium i tutaj niewiele elementów jest takich, do których można by się ewidentnie przyczepić, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę minęło prawie 18 lat od premiery tego kadłuba. Uważam, że zachował się też w bardzo dobrym stanie. Z prawej strony laptopa mamy tutaj Casington Lock, wywiew gorącego powietrza, schłodzenia procesora, dwa porty USB 2.0 oraz nagrywarkę DVD. Tak, tym razem jest to już pełnoprawna nagrywarka DVD, nie żadne combo i generalnie rzecz ujmując, była to całkiem niezła nagrywara. Front laptopa zdobią dwa głośniki stereo. Mamy tutaj również panel multimedialny, który jest zbudowany z 7 oddzielnych przycisków, między innymi pogłaśniania, przyciszania, wyciszania, pauzowania, puszczania play, puszczania stop i przeskakiwania utworów do przodu i do tyłu. Całość wygląda całkiem schludnie, tylko ta faktura na tych głośnikach, którą ktoś tutaj niefortunnie nałożył, nie wygląda moim zdaniem jakoś super atrakcyjnie i szczerze powiedziawszy, jeżeli będę miał tylko jakiś dobry pomysł na to rozwiązanie, to chyba zastąpię ją czymś innym. A prawa strona laptopa skrywa port kart inteligentnych. Ta klapka z dołu to klapka od modułu Bluetooth. Mamy tutaj również czytnik Express Card, poniżej kieszonkę dysku twardego, obok port Firewire, bądź jak kto woli Firewire. Mamy też wejście i wyjście audio oraz czytnik kart SD, MMC, MS Pro i XD. Wtedy było troszkę więcej formatów i generalnie ten czytnik wszystkie te formaty obsługuje. A na samym końcu mamy tutaj jeszcze wywiew gorącego powietrza, tym razem z karty grafiki. Jeżeli spojrzymy na tył laptopa, natomiast mamy od lewej strony wywiew gorącego powietrza na kartę grafiki. Mamy wejście telewizyjne S-Video, port RJ45 do internetu oraz port RJ11 do modemu. Po co w tamtych czasach pojęcia zielonego nie mam, ale jest to jakiś zew przeszłości, który pozostał i został w tym modelu jeszcze zamontowany. Na dodatkowy plus należy tutaj zaznaczyć 4 porty USB w standardzie 2.0, co razem daje nam 6 portów w całym laptopie oraz wyjście DVI oraz VGA. Do tego mamy tutaj jeszcze gniazdo zasilania oraz wywiew gorącego powietrza z układu chłodzącego procesor. Spód laptopa kryje baterię, która jak widzicie jest w takim chyba średnim stanie, ponieważ co druga dioda nam tutaj już nie jest podświetlana. Owszem, bateria trzyma, ale gdzieś ma jakiś konflikt. Obok baterii mamy tutaj głośnik niskotonowy, ponieważ sam laptop ma zestaw głośników D2.1. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj klapkę pamięci RAM. Jak widzicie, mamy tutaj obsadzone 2 razy 2 GB PC2, czyli DDR-y dwójki o częstotliwości 800 MHz, bądź jak kto woli 800
mega transferów. Obok mamy jeszcze klapkę, gdzie montowany jest modem pod gniazdo RJ11 oraz karta Wi-Fi na złącze mini PCI. Mamy jeszcze tutaj zaciąg powietrza na chłodzenie procesora oraz zaciąg powietrza na chłodzenie karty grafiki i w zasadzie z dołu to by było na tyle. A po otwarciu tego laptopa naszym oczom ukazuje się bardzo masywne wnętrze. Ten środek wygląda bardzo masywnie i generalnie w pierwszym odbiorze jest taki również i na żywo. Ze względu choćby na to, że nie mamy tutaj klawiatury numerycznej, przez co ułożenie tej zwykłej, małej klawiaturki wewnątrz tego wielkiego palm restu stwarza jeszcze dodatkowe pozory takiej ogromności tego, co tutaj wewnątrz się znajduje. Oprócz samej klawiatury, przycisku Power oraz przycisku internetowego mamy jeszcze tutaj diody, które nam sygnalizują uruchomienie numlocka, klawisza funkcyjnego, caps locka, sieci Wi-Fi, Bluetooth. Mamy tutaj oprócz tego jeszcze touchpad i zasadniczo oprócz touchpada i klawiatury i reszty peryferiów, które zostały wymienione wcześniej, mamy jeszcze tylko dwie kratki, które zasysają nam zimne powietrze od góry. Jedna od procesora, a symetrycznie po drugiej stronie druga od karty grafiki. A co się dzieje pod maską, spytacie? Wprawne oko zauważyło zapewne, że na początku filmu już było widać, że za moimi plecami po lewej stronie, bądź po waszej prawej, znajduje się płyta główna z tego właśnie komputera. Tak, mam dwa Precisiony M90, a może żeby tak bardziej doprecyzować, mam jednego, który jest odtworzony i tutaj go widzicie 100% sprawnego do testów i zabawy oraz drugiego na części, którego dzięki temu, że jest na części, mogę wam zaprezentować w całej okazałości, jak to tutaj jest skonstruowane. A skonstruowane jest dość masywnie. Jak widzicie, mamy tutaj szereg różnych rzeczy, które sobie zaraz omówimy, więc nie przedłużając, lecimy z tematem. No i co? Jak widzicie, oprócz dwóch dość dużych głośników stereo, mamy tutaj jeszcze głośnik niskotonowy, tak zwany subwoofer, który nam tutaj ładnie te niskie tony reprodukuje i przez to dźwięk jest bardziej pełny. Jest to tak naprawdę zestaw głośnikowy, który jest chyba jednym z lepszych zestawów głośnikowych, jakie spotkamy zarówno w tych starszych, jak i w tych współczesnych Dellach. No i tutaj nie bardzo jest się do czego tak naprawdę przyczepić. Jeżeli sobie przejdziemy na resztę podzespołów płyty głównej, no to na zewnątrz tutaj widzimy cewki, które są od sekcji zasilania. Mamy tutaj nagrywarkę DVD, która jest produkcji Samsunga w kooperacji jeszcze z Toshibą, co jest dość dziwne, ale sami spójrzcie, jest tutaj Samsung w kooperacji z Toshibą, no i jest jak jest. No, kiedyś firmy współpracowały ze sobą na różnych płaszczyznach i objawiało się to wypuszczaniem różnego rodzaju tego typu właśnie sprzętu. Jeżeli sobie przejdziemy później na drugą stronę, mamy tutaj czytnik Express Card, a poniżej mamy kieszonkę dysku twardego ze złączem SATA. Tak, jest to już złącze satowskie, jest to jeden z pierwszych laptopów, gdzie zostało wykastrowane IDE. Przed nim jeszcze był Precision M70, który również w pewnym momencie sobie obejrzymy tutaj na kanale. Natomiast dziś przejdźmy z powrotem do tego właśnie omawianego kadłuba. Mamy tutaj wymienną kartę grafiki, która w tym przypadku jest GeForce'em 7900 GTX bądź 7950 GT, jak kto woli. I tak na dobrą skalę tutaj przy tej grafice za chwilkę się na moment zatrzymamy, dlatego że akurat fajnie, że mam ten kadłub właśnie w ten sposób wyposażony, dzięki temu będę wam mógł powiedzieć, co tutaj poprzedni właściciel zrobił źle. Po lewej stronie natomiast mamy chipset całej płyty głównej, którym jest Intel 945PM, M czyli Mobile. No i oczywiście mamy gniazdo procesora, który jest wymienny. Jest to pierwsza generacja Core 2 Duo. I tutaj akurat w tym kadłubie jest zainstalowany procesor T7200, natomiast w kadłubie, który sobie zaraz stestujemy, mamy najwyższy model, jaki był montowany do tych płyt głównych, czyli T7600.
Jeżeli chodzi o wnętrze, tak to mniej więcej się prezentuje pokrótce. Natomiast zaraz sobie wykręcimy kartę grafiki, odkręcimy radiator od procesora i zobaczymy, jak to tutaj jest dalej zbudowane. I tak zaczynając od procesora i jego układu chłodzenia. Po odkręceniu 4 śrub możemy delikatnie ten układ chłodzenia podnieść. Nie jest jakiś super imponujący, ale z drugiej strony bez problemu daje radę ze schłodzeniem tego procesora, który tak naprawdę ma TDP na poziomie 35 W. Mamy tutaj dość fajny radiatorek, dość pokaźne finy, jeden heatpipe, który jest heatpipem, z którego temperatura jest ściągana zarówno z chipsetu samej płyty głównej, jak i z naszego głównego bohatera. Sam główny bohater, czyli procesor, jest tutaj położony na miedzianej części radiatora. I dzięki temu, gdybyśmy bardzo chcieli, ewentualnie tutaj próbowali coś pokombinować z jakimiś pinami czy innymi rzeczami, co w przyszłości nie jest wcale wykluczone, możemy sobie położyć ciekły metal celem lepszego odprowadzenia tego ciepła, bezpośrednio z rdzenia. Jeżeli chodzi zaś o chipset płyty głównej, mamy tutaj standardowy, jak na tamte czasy, thermalpad, który na dzień dzisiejszy jest jeszcze ciągle dobry, miękki, wilgotny i całkiem sprawny. W momencie, kiedy sobie zdejmiemy taki radiator, przekręcamy śrubkę w pozycję na open i możemy wyjąć taki procesor. Jest to procesor Core 2 Duo, jak wcześniej wspomniałem, w tym przypadku T7200, natomiast w docelowym kadłubku T7600. Jest to procesor, który jest wyposażony w 4 MB pamięci, cache drugiego poziomu i tak naprawdę wszystkie procesory z rodziny 7000 na szynę 667 te 4 MB pamięci cache posiadały. Jeżeli chodzi o samo gniazdo, jest to gniazdo 479 i na dobrą rzecz bardzo długo to gniazdo obowiązywało w różnych chipsetach późniejszych Intela, natomiast generacyjnie procesory nie pasowały z podstawki na podstawkę, ani w jedną, ani w drugą stronę, niestety. Dobra, odłożymy sobie ten procesor i przejdziemy do karty grafiki, która moim zdaniem jest dość ciekawsza. W momencie, kiedy sobie tutaj wypniemy kartę grafiki, no to naszym oczom ukazuje się cała karta wraz z radiatorem górnym i dolnym, który tutaj opasa nam kości pamięci. No i teraz tak, mamy tutaj samą kartę. Na razie sobie tą płytę damy na bok i przyjrzymy się tej karcioszce. Sama karcioszka tutaj jest jaka jest i widzimy, że coś tutaj było już nie halo. Kolor tej karty sugeruje, że ktoś ją tutaj grzał. Nie wiem, czy to było grzane hotem, czy to było odgrzewane w piekarniku, ale ewidentnie coś tutaj się zadziało. Samą kartę również sprawdziłem, no i niestety nie ma tutaj żadnej niespodzianki. Karta jako taką nie działa i nic już tutaj też z tym zrobić za bardzo się chyba nie da, ponieważ jak się tutaj przyjrzycie, jest sporo śladów po topniku i widać, że ten rdzeń jest tutaj srogo zmaltretowany, więc raczej nie ma szans na to, żeby to przywrócić do życia. Poszczególne komponenty, dławiki, kondensatory, czy nawet pamięci VRAM być może są jeszcze dobre i do odzysku. Ja sobie też tą kartę jako taką do kolekcji zostawię, natomiast jest niesprawna. No i teraz jakby zostając na chwilę przy tej karcie i jej niesprawności, co doprowadziło do tego, że ona się nam wykoleiła? Otóż ten Dell występował w różnych konfiguracjach i tak po prawdzie najprostsze konfiguracje tego Della już wychodziły z Radeonem X300, natomiast późniejsze były z Radeonem X600, występowały również z GeForce'ami 7600 i te słabsze karty właśnie były wyposażone w tego typu radiator. Ten radiator był taki dość delikatny, miał jeden heatpipe, miał jeden radiatorek tutaj z finami i to w zasadzie wystarczyło do tego, żeby odprowadzić dobrze temperaturę z tego układu graficznego. Natomiast w momencie, kiedy rozmawiamy o seriach tych najwyższych, czyli tutaj mamy w tym przypadku GeForce'a 7900 GTX,
Wtedy występował heatpipe, który widzicie tutaj na ekranie. I ten heatpipe był jakby raz bardziej masywny, posiadał podwójny heatpipe, posiadał podwójną radiację i ta karta była chłodzona zarówno od strony procesora, jak też od strony samej karty graficznej dwoma oddzielnymi wentylatorami. Dzięki czemu ta karta mogła wtedy bezawaryjnie sobie służyć. No i w przypadku tego laptopa, który mamy tutaj już odtworzony i przygotowany do testów, taki właśnie radiator jest zastosowany. Natomiast w tym przypadku, gdzie sobie w tej chwili przyglądamy wszystkim komponentom po kolei, no niestety poprzedni właściciel doszedł do wniosku, że skoro karta pasuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma. No i jak się okazuje, piekło się samo zrobiło. No cóż, czasami trzeba zwracać uwagę na wiele innych aspektów, aniżeli tylko czy to spasuje i odpali. No, w tamtym okresie też niewiele osób tak naprawdę przywiązywało wagę do termiki i do temperatur, jakie panowały w sprzętach, nieważne czy to stacjonarnych, czy mobilnych. Tak naprawdę ta świadomość dopiero zaczęła narastać, więc no nie ma się też co dziwić, że tutaj wyszło tak, jak wyszło. Niemniej ja mam kartę do kolekcji, no a poprzedni właściciel na pewno miał zgryz w momencie, kiedy ten setup mu umarł. A zanim zaczniemy się jarać, co ten demon potrafi, przyjrzyjmy się troszkę technikaliom od strony oprogramowania. Popatrzmy sobie, co nam tutaj pokazuje CPU Z na początek, a następnie przejdziemy sobie dalej. Jeżeli chodzi o CPU Z, jak widzicie, mamy tutaj Core 2 Duo T7600 wykonany w technologii 65 mikronów i zasilany napięciem 0,95 V. Mamy tutaj speedstep od mnożnika 6:14 z zewnętrzną magistralą 166 MHz. Pamięć cache pierwszego poziomu to 2 razy 32 KB na datę, 2 razy 32 KB na instrukcję oraz 4 MB pamięci cache drugiego poziomu. Więc no jest to na tamten okres czasu naprawdę mega wypasiony procesor, tak na dobrą rzecz, najszybszy jaki można było sobie wtedy sprawić. Jeżeli chodzi o samą płytę główną, mamy tutaj płytę główną Dell Precision M90 z chipsetem, jak wcześniej wspomniałem, Intel 945PM. No i zasadniczo nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Mamy tutaj wrzucony najnowszy BIOS, który jest datowany na rok 2008. Mamy tutaj też kartę na magistrali PCI Express razy 16 razy 1. Znaczy nie razy 1, tylko pierwszej generacji. Co się tyczy pamięci, mamy tutaj Dual Channel, sama pamięć to 3328 MB, tak naprawdę jest to 4 GB, ale ta pamięć jest tutaj ograniczona ze względu na chipset, dlatego sam laptop pokazuje tylko 3328 MB i jest to rzecz, której nie będziemy w stanie w tym chipsecie nigdy przeskoczyć. Sama pamięć jest taktowana zegarem 332 MHz, bądź jak kto woli 667 MHz, bądź jak kto woli 667 MB transferów. Każdy niech coś wybierze dla siebie. Jeżeli chodzi o timingi, no to opóźnienia CL mamy tutaj na poziomie 5, cała reszta to piąteczki, więc pamięć jest dość szybka i żwawa. Jeżeli chodzi o grafikę, mamy tutaj Nvidia Quadro FX 2500, ale tak naprawdę po zainstalowaniu odpowiednich zmodyfikowanych sterowników wykrywa nam się tutaj GeForce 7950 GTX, co zresztą zaraz sobie zobaczymy. No i dobra, wchodząc w zakładkę GPU Z, mamy tutaj pokazane, co nas tu bardziej interesuje. Mamy tutaj GeForce'a 7950 GT wykonanego w technologii 90 mikronów. Mamy tutaj 24 potoki teksturujące. Mamy tutaj 8 pikseli, 8 vertexów, support DirectX 9.0C, naszyjnie PCI Express razy 16 pierwszej generacji. Mamy tutaj pamięć DDR3 o wielkości 512 MB, no i przepustowość karty to 256 bitów. Jest to w zasadzie najwyższy model, jaki był montowany w ogóle w tym kadłubie i generalnie jeżeli chodzi o pamięć, no to mamy tutaj rdzeń taktowany zegarem 500 MHz oraz pamięć taktowaną zegarem 600 MHz, bądź jak kto woli oczywiście 1200 MB transferów. No i zasadniczo tyle. Jeżeli chodzi o resztę, no to zaraz sobie zobaczymy. Spójrzcie,
jak to tutaj lata, a wcześniej pogadajmy sobie jeszcze troszkę o tym modelu, bo ma dla mnie znaczenie historyczne. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda z bliższa i od środka i generalnie takie mniej więcej problemy w tamtym okresie z takim sprzętem występowały, jak na przykład z tym chłodzeniem od karty grafiki. Nie każdy wiedział, że upgrade'ując sobie sprzęt musi zadbać o każdy tego aspekt. Dlatego za każdym razem powtarzam, jak ważna jest termika. Natomiast z samym tym Dellem oraz tą konfiguracją wiąże się tak naprawdę moja prywatna historia, a raczej dylemat, który miałem w tamtym okresie. W roku 2008 jakoś na początku postanowiłem, albo może nie tyle postanowiłem, co zostałem zmuszony do tego, żeby zakupić sobie nowy laptop, ponieważ mój stary laptop o konfiguracji Pentium Mobile 2,13 GHz i Radeonie X700 dokonał żywota. No i niestety umarł podczas ogrywania Residenta Evil bodajże 4. Więc cóż, musiałem sobie znaleźć coś nowego. I tak na dobrą rzecz stałem nad dylematem. Mogłem wtedy zakupić sobie takiego Della z taką konfiguracją, z GTX-em 7900 bądź 7950 GT i jakimś Core 2 Duo, albo mogłem pójść w całkowicie nową platformę, jaką wtedy była Santa Rosa, czyli Intel 965, nowe Core 2 Duo. Mamy tutaj już w tym momencie Nvidia z serii 8, akurat wtedy w moim przypadku 8600 GT. No i szczerze powiedziawszy, wtedy wybrałem kompala FL90, który był na Core 2 Duo na Santa Rosa oraz Nvidia 8600 GT. I wydawało mi się, że to był dobry wybór. I z perspektywy jakby możliwości rozbudowy na przyszłość oraz tego, jak można było tą platformą jechać do przodu, być może tak, aczkolwiek kurde, szczerze Wam powiem, że przy testowaniu tego kadłuba dostałem srogiego takiego buta w żyć. Ponieważ wtedy wydawało mi się, że jak pójdę w GeForce'a 8600, to tak na dobrą skalę ta nowa architektura, to wszystko tak naprawdę te zunifikowane potoki, te procesory, rdzenie jakieś dodatkowe, to wtedy seria 8 w porównaniu do poprzednich serii była reklamowana jako taka, która zjada to wszystko na śniadanie. I tak na dobrą rzecz nie powinienem ulegać marketingowej papce, biorąc pod uwagę, że no, jakiś czas już zajmowałem się sprzętem i dobrze wiedziałem, że za każdym razem mniej więcej w ten sposób przedstawiana jest nowa generacja. Natomiast, żeby mnie wtedy zrozumieć, trzeba zrozumieć kontekst całej sytuacji, a mianowicie fakt, że kiedyś, kilka lat wstecz, kiedy jeszcze miałem komputer stacjonarny, zainwestowałem w taką kartę jak GeForce FX 5950 Ultra i był to wtedy naprawdę mega wypasiony kawałek krzemu do momentu, jak nie wyszła Nvidia z serii 6. I w tym momencie GeForce 6600 GT, który kosztował połowę tego, co mój GeForce FX 5950 Ultra, zjadał mojego GeForce'a FX 5950 Ultra na śniadanie. Oczywiście z perspektywy lat wszyscy wiemy, jak bardzo nieudana była seria FX oraz jak dziś bardzo jest pożądana na rynku wtórnym. Natomiast to gdzieś ugruntowało mnie w przekonaniu, że średnia półka nowszej generacji będzie i tak lepsza od górnej półki starszej generacji. I no, jak pokazały testy po wielu latach, tak na dobrą rzecz nie mogłem bardziej się mylić. A żeby Wam to uzmysłowić, spójrzcie, jak wygląda tutaj punktacja. Mamy tutaj punktację z 3D Marka 2001, która klasyfikuje się mniej więcej w tym przedziale. Powiem Wam tylko, że GeForce 8600 GT robił mi wtedy w okolicach 22 000. Zobaczcie proszę, jak wygląda punktacja z 3D Marka 2003. Mój GeForce wtedy robił gdzieś w okolicach 17 000, ale tak na dobrą sprawę największą miazgę zrobił mi tutaj 3D Mark 2006,
który wtedy był dla mnie jakby takim wiodącym 3D Markiem do testowania, gdzie też na nim podkręcałem podzespoły. Świrowałem, żeby uzyskać na tym GeForce 8600 możliwie najwyższą punktację. Miałem wtedy też kilku kumpli, którzy ze mną konkurowali na tę wydajność. Co za tym idzie, no jeden napędzał drugiego. I tak na dobrą rzecz, kluczowym momencie, kiedy już wycisnąłem z tego GeForce'a, z tej konfiguracji, z tego kompala 7 poty, jakie tylko dało się z niego wycisnąć, no to udało mi się wyczaskać 4400 punktów w 3D Marku 2006. I to naprawdę już dymiło się spod klawiatury. A tutaj na totalnym luzie robimy tyle. I to tylko pokazuje, jak mocno myliłem się w momencie, kiedy zakupiłem kompala FL90. I powiem Wam tylko, że wtedy cenowo wychodziło mniej więcej podobnie, z tą różnicą, że na ten kadłub miałbym rok gwarancji, a na kompala miałem 2 lata, co dla mnie i tak nie robiło żadnej różnicy, ponieważ każdy laptop w momencie zakupu zwykle od razu rozbieram, przerabiam, poprawiam chłodzenie, więc gwarancja i tak sobie gdzieś tam idzie out. A ja biorę na klatę ewentualne problemy, które sobie swoimi przeróbkami stwarzam. Więc tak, popełniłem wtedy naprawdę wielki błąd, ponieważ wyciągając z pudełka kompala, konfigurując system, miałem na start jakieś 3400 punktów w 3D Marku 06. Natomiast tutaj, po wyjęciu z pudełka, zainstalowaniu sterowników i skonfigurowaniu systemu, mamy tych punktów prawie 6000, czyli prawie 100% więcej. I to naprawdę wtedy robiło niesamowitą różnicę. A biorąc pod uwagę, że mogłem mieć to za tą samą cenę, co tego kompala, na którego się zdecydowałem, pokazuje tylko, że czasami warto poczekać na jakieś głębsze testy, przemyślenia i brać tak na dobrą rzecz, czerpać garściami z doświadczenia innych użytkowników, którzy zamieszczają swoje opinie w sieci. No i tyle mojej historii związanej z tą konfiguracją w przeszłości. Natomiast, no cóż, mamy tutaj laptop z przełomu roku 2006-2007, więc zobaczymy sobie zaraz, jak tutaj działają na nim różne gry. Natomiast podstawową kwestią w 2007 roku, jeżeli chodzi o sprzęt, no to wiecie, co było, tak? A jeżeli nie wiecie, no to już Wam mówię. Kenny Drum Crazies. Jeżeli jakiś sprzęt mógł odpalić Crazisa, to był dobry. Jeżeli nie mógł odpalić Crazisa, no to był kiepski. No i tak, tutaj naprawdę można odpalić Crazisa w całkiem sensownych detalach. Ja tutaj odpalam Crazisa, jak zaraz zobaczycie, w detalach wysokich z rozdzielczością 1024x768 i zapiernicza płynnie. Powiem tylko tyle, że w kompalu FL90, którego sobie wtedy zakupiłem zamiast tego Della, musiałem ustawić średnio niskie przy tej samej rozdzielczości, żeby sobie w ogóle zagrać. Więc różnica jest kolosalna. Dziś wiem, że popełniłem bardzo wielki błąd. Natomiast Kenny Drum Crazies oraz jak działają inne gierki, spójrzmy. Far Cry, detale wymaksowane jak tylko się da, no i nie ma zaskoczenia. Tutaj wszystko na możliwie maksymalnych wartościach, gdzie wszystko zapierdziela i można sobie śmiało cisnąć. Need for Speed Underground 2 i tutaj również możemy sobie pocisnąć na maksa. Spójrzmy, jak to wygląda.
No i spójrzcie, Crysis, ustawienia wszystkie na high i... Co tu wiele gadać, słuchajcie, wyobraźcie sobie minę znajomego w 2007, kiedy mówicie mu, że możecie sobie zagrać w Crysisa na maksymalnych detalach na laptopie. Cóż, przez własną nieroztropność sam też sobie to muszę wyobrażać. No i co, podsumowując ten sprzęt do retrogrania, czy to ma sens? Uważam, że jak najbardziej tak. Jeżeli macie możliwość upolowania takiego kadłuba w takich parametrach, to powiem Wam, że jest to taki sweet spot pod Windows XP, ponieważ tak na dobrą rzecz to była ostatnia konfiguracja, która Windowsowi XP była jeszcze dedykowana. Wszystkie kolejne, które wychodziły, były pod Vistę, później już pod 7 i Windows XP poszedł w zapomnienie. Natomiast to jako ostatnie jest w pełni supportowane i było dedykowane pod właśnie ten system operacyjny. Mamy tutaj porządny dwurdzeniowy procesor z tamtego okresu, mamy tutaj 3 GB RAMu, w zasadzie 4, no ale ten chipset więcej jak 3,3 nam nie pokaże, ze względu na ograniczenia, jakie narzucił producent. No i mamy tutaj przede wszystkim Nvidia GeForce 7950 GT, która jest naprawdę jak na tamten okres czasu demonem prędkości, która GeForce 8600 GT zjadała na śniadanie, nieważne czy to na DDR-ach dwójkach, czy to na DDR-ach trójkach, zjadała na śniadanie, więc popełniłem tutaj kiedyś duży błąd. I w zasadzie tyle, co ta maszyna potrafi, mniej więcej możecie sobie wyobrazić po tym, co widzieliście tutaj na tym filmie. Natomiast cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. A jeżeli ten content do Ciebie trafia, no jest to kanał retro poświęcony tego typu sprawom, więc myślę, że śmiało możesz rozwalić subskrypcję. A z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!